Kolejny dzień zwiedzania Rzymu. Postanowiliśmy sprawdzić swoją prawdomówność przy ustach prawdy, zwiedzić kościoły na Wyspie Tyberyjskiej, a następnie, przechadzając się przez część żydowską, dotrzeć na Pole Kwiatów. W oddali widzimy bazylikę Matki Boskiej in Cosmedin z charakterystyczną wieżą, w którym to kościele znajdują się usta prawdy. Usta prawdy to okrągły medalion z marmuru, który pochodzi z czasów antycznego Rzymu. Medalion przedstawia starca z brodą. Według nowożytnej legendy usta prawdy służyły jako wykrywacz kłamstw. Testowana osoba miała wkładać dłoń w usta medalionu, a ten, w przypadku kłamstwa, ją ucinał. Standardowo przed medalionem znajduje się kolejka czekających turystów, którzy chętnie fotografują się przy tej rzeźbie. My również postanowiliśmy przejść test prawdomówności. Dla większości turystów kościół Santa Maria in Cosmedin kojarzy się tylko z ustami prawdy. Jednak sam kościół, jak przystało na Rzym, stoi na znacznie starszych budowlach. Jedną z nich był budynek prefekta, a więc urzędnika odpowiedzialnego za zaopatrzenie miasta w zboże oraz rozdawanie chleba ubogim. Pod koniec VIII wieku kościół został rozbudowany przez papieża Hadriana I z myślą o udzielaniu schronienia imigrantom greckim szukającym schronienia w Rzymie. W 843 roku kościół zmienił swoją funkcję, stając się kościołem dostosowanym do liturgii rzymskiej. Z tego też czasu pochodzi również wieża kościelna. Naprzeciwko Bazyliki Najświętszej Marii Panny in Cosmedin znajduje się świątynia Herkulesa Zwycięzcy. Budowla jest całkowicie otoczona przez kolumnadę. Łącznie występuje tam 20 kolumn korynckich, każda wysoka na około 11 metrów. Obiekt powstał w późnym II wieku przed naszą erą. Rotunda ma około 15 metrów średnicy. Zbliżamy się do wyspy, którą opływa Tybr. Na wyspie znajdują się dwa kościoły: Bazylika Świętego Bartłomieja oraz kościół Świętego Jana Kalibity. Przed Bazyliką Świętego Bartłomieja znajduje się pomnik w formie wieżyczki bądź iglicy nakrytej krzyżem, zdobionej po bokach figurami przedstawiającymi Świętego Bartłomieja, Świętego Franciszka z Asyżu, Świętej Pauli z Noli oraz Świętego Jana Bożego. Wnętrze bazyliki jest trójnawowe. Nawę główną zamyka absyda. Częścią ołtarza głównego jest sarkofag wykonany z czerwonego porfiru, a zawierający relikwie świętego Bartłomieja. Na drugim stopniu przed ołtarzem znajduje się marmurowa cembrowina studzienki. Po wyjściu z kościoła udajemy się na targ kwiatowy. Aby tam się dostać, należy przejść przez część żydowską Rzymu, która rozpoczyna się tuż za pozostałościami Forum Romanum.
Fiori, a więc pole kwiatów, to jeden z placów miasta, na którym odbywają się targi owoców, kwiatów, żywności, a także ubrań. Warto pospacerować spokojnie po targu i rozkoszować się zgiełkiem czynionym przez straganiarki sprzedające warzywa, handlarzy rybami i gospodynie targujące się o każdą porę. Kiedy już się napatrzycie, nasłuchacie i nawąchacie aromatów, warto usiąść w małej kawiarni na placu i odpocząć przy pysznym cappuccino. No dobrze. No, od czereśnie, zobacz.